2007 rok, jak skończyłem studia w małej, pięknej miejscowości Krosno. Wszedłem na magisterkę i wiedziałem, że pójdę do Krakowa albo na Śląsk. Zdawałem do Krakowa, zdawałem na Śląsk, dostałem się do Krakowa, więc była opcja Kraków Tigers albo Kraków Knights. No i tak wyszło, że po raz pierwszy zawitałem na trening do Tigersu, byłem bliżej. Nie znałem nikogo wcześniej z tej drużyny, tak naprawdę nigdy wcześniej nie uprawiałem tego sportu, ale byłem zakochany w nim już wiele lat wcześniej. Miałem cały sprzęt ze sobą, kask, pas, spodnie, koszulki, wszystko. Przyszedłem na trening jeszcze na Tigers Arena, to było pierwsze miejsce, gdzie Tigersi przez wiele lat trenowali. Duży sentyment z tym miejscem wiele osób ma. No i wpadłem po prostu na pierwszy trening w sobotę rano. Dużo osób, fajnie było naprawdę. Wszyscy się dziwili po treningu, że taki gość jak ja po prostu wpadł na trening i zaczął od kopa trenować. Jakby to nie był tak naprawdę jego pierwszy kontakt z tym sportem, tylko coś naprawdę, co ma we krwi. Mój znajomy z dzieciństwa powiedział mi, że grają futbol blisko, gdzie ja mieszkam, prawda? No i ja mówię, co ty, futbol amerykański? No tak, futbol amerykański. No, widział ogłoszenie. I mają tam mecz w sobotę jakąś tam. To było, nie wiem, 3 lata temu. No i faktycznie blisko, bo ja mieszkam tam paręset metrów od Błoń. No i żona też lubi futbol oglądać, więc przyszliśmy wszyscy. I był mecz, owszem. I tak trafiłem na pierwszy raz wtedy się zapoznałem z Kraków Tigers i zanim opuściłem boisko w ten dzień, było ogłoszenie przez głośnik, że będą próby, tryouts za tydzień czy za 2, już nie pamiętam. No i popatrzyłem się na żonę, ona widziała, zrozumiała po moim spojrzeniu w oczach, że to było coś, co bym chciał co najmniej spróbować i powrócić do sportu w sumie, bo kiedyś grałem. I nawet nie musiałem ją prosić, tylko powiedziała: idź sobie kup korki. Ja od początku, jak byłem mały, grałem dużo w piłkę nożną, ręczną. Nikt nie chciał mnie nigdy w drużynie, żaden WF-ista, bo się zawsze bali, że komuś coś zrobię na tym WF-ie. Ja zresztą też dużo tam ekwilibrystycznych rzeczy robiłem na tych WF-ach no i tak się zastanowiłem, czy jednak taki bardziej kontaktowy sport nie byłby dla mnie odpowiedni. No i padło na futbol, tak jak powiedziałem, oglądałem te filmiki krótkie. To wszystko mi się po prostu spodobało, zakochałem się w tym, no i zacząłem po prostu gromadzić sprzęt. Długo, bodajże rok przed w ogóle pierwszym treningiem miałem już caluteńki sprzęt skompletowany. Czekał, kurzył się na strychu, no i się opłaciło się. Mam 5 lat grałem w futbol w Stanach, ale to był najwyższy poziom, który osiągnąłem, to był taki licealny, high school. I dostaliśmy się do mistrzostw w naszej dywizji i niestety przegraliśmy. Co z tego meczu pamiętam, to słowa mojego trenera, kiedy mówił, żebyśmy pamiętali, dla tych, którzy to był ostatni rok, tak jak ja, żebyśmy pamiętali o tych dniach, bo to mogą być nasze ostatnie jako zawodnicy futbolu amerykańskiego. I dotarły te słowa do mnie i mnie tak dosyć głęboko dotknęły, i zwłaszcza na to, że przegraliśmy ten mecz i czułem, że to był koniec, tak jakby, i nie wiedziałem, czy jeszcze kiedykolwiek bym miał okazję grać w futbol. Dlatego jak się ta okazja pokazała ponad 10 lat później, to naprawdę chciałem, żeby się to udało. Jak byłem na tryout, na tych próbach, wiedziałem, że jak będę miał okazję i mi trenerzy pozwolą grać na tej drużynie, że to będzie więcej niż rzucanie piłki i ganianie po boisku dorywczo z kolegami,
że to będzie okazja życia, żeby jeszcze raz jednak zagrać w tą niesamowitą grę futbolu amerykańskiego. Co będę wspominał? Tak, pierwszy sezon zleciał szybciutko, komplet porażek, blamaż, prawda? No, ale nikogo to chyba nie zniechęciło. Bardzo mało osób wtedy z drużyną się rozstało. Spadek do drugiej ligi, no i tam naprawdę, tam było rewelacyjnie. Dużo doświadczenia, wbrew pozorom, nawet z tymi dużo słabszymi drużynami można było naprawdę poczuć to, że chłopakom chciało się grać wszystkim, prawda? Piękny sezon, dużo zwycięstw, no i ten ostatni, do przerwy nawet wygrywaliśmy i to chyba najbardziej zapamiętam, tą przegraną, tą ciszę po meczu, to jak przegraliśmy ten finał i to jak przez kolejne 2 tygodnie nikt ze sobą nie rozmawiał, była absolutna cisza i tylko czekaliśmy na baraż. Ostatnia moja akcja, końcowy bieg w mojej karierze. Kiedy biegłem z piłką, wszystko było jak w wspomnianym filmie. Minąłem jednego rywala, drugiego. Przede bieg fullback. No i wtedy ten sztos w nogę. Wiedziałem, że wleciałem w pole punktowe, ale ból był tak duży, że też już wiedziałem, że coś jest nie tak, że to nie jest nic drobnego. Myślałem wtedy, że mam złamaną nogę. To był taki ból. Miałem już złamane inne kończyny i wiem jaki to jest ból. I ten bieg na pewno zapamiętam. Wiele razy oglądam w powtórkach w domu, jak jestem. Cały czas go analizuję, co by było, gdybym pobiegł inaczej, gdyby wtedy receiver go zablokował cornera. No ale to już nie ma sensu. Nie wierzyłem, szczerze nie wierzyłem i do dnia dzisiejszego chyba nieraz się łudzę. I tak naprawdę chyba do mnie to nie dotarło, że już nigdy nie stanę na boisku. Po kontuzji wiele razy próbowałem i się rozczarowywałem, nie tyle nawet swoją nogą, chociaż ból też się pojawiał, co tyle swoją formą i samą grą. Przed kontuzją uważałem się za dobrego gracza, natomiast gdy wyszedłem na boisko już po kontuzji, to było coś strasznego. Rywal mnie przenosił gdzie chciał, byłem wolny i tyle. Futbol amerykański jest specyficznym sportem, które w jakimś tam sensie i w dużym stopniu można porównać do życia, dlatego że to jest sport drużynowy. Mimo tego też są okazje, żeby indywidualnie się pokazać na boisku. I tak samo jak w życiu, można samemu osiągnąć wiele, ale dużo więcej można osiągnąć, jak można polegać na osobom, które są bliskie Tobie. To jest coś więcej niż hobby, to jest moim zdaniem nawet coś więcej niż pasja. Ja to kocham, kochałem grać. W tym momencie kocham oglądać futbol, ale gra to była coś, co mi naprawdę wychodziło. W czym się realizowałem i przekładałem na to i studia, i pracę. Raz się nawet zwolniłem z pracy, bo kolidowało mi to z treningami. Więc to jest na pewno coś więcej niż hobby. Niektórzy może tak to traktują. Dla mnie to był sposób na życie. Futbol to jest po prostu sport fenomenalny, generujący milion emocji, które człowiek musi po prostu jakoś uwydatnić i wydatnia je na boisku, grając bardzo mocno i także po meczu, prawda, kiedy to trzeba na ten drugi dzień wstać z łóżka, prawda, kiedy wszystko boli, kiedy już adrenalina opadnie, kiedy już nie ma kibiców, nie ma kolegów, nikt nie widzi po prostu powiedzmy tego poświęcenia. I to ten drugi dzień, prawda? To jest to, co definiuje futbolistę. Jeżeli on potrafi się podnieść, potrafi wstać i wrócić na trening, potrafi dalej
walczyć, dalej dawać siebie 100%, bez względu na jakieś drobne siniaczki, jakieś drobne stłuczenia, zwichnięcia, takie rzeczy, gips na ręce, to jest zupełnie wszystko nieistotne. To jest kwestia tego, czy on wróci, prawda? To jest futbol i bez tego się nie da żyć. To nie jest taka gierka, że na drugi dzień można sobie fajnie powspominać, że tu żeśmy fajną bramkę strzelili, czy dobre podanie, czy coś takiego. Nie. To jest futbol. Tutaj się doświadczenie zdobywa po prostu na ilości siniaków, tak żartobliwie mówiąc. I cała zabawa polega na tym, że jeśli ktoś to jest w stanie poświęcić swoje ciało i tak jak powiedziałeś, mnóstwo innych rzeczy, które się poświęca, bo to nie tylko są urazy fizyczne, ale to też musi być w psychice naprawdę wielka siła i tak dalej. Jeżeli ktoś jest w stanie to poświęcić, przyjść na mecz, zagrać mecz i wrócić potem 2 dni później na trening, to znaczy, że jest prawdziwym futbolistą i to znaczy, że nadaje się do tego sportu. Codziennie, szczerze mówiąc, nie ma godziny może, żebym o tym wspomniał, jak to było, świetnie grając z chłopakami, jakim się też było człowiekiem wysportowanym. Nie ma minuty, nie ma godziny. Codziennie człowiek sobie zadaje pytanie, czemu padło na niego, czemu po tak krótkim czasie, kiedy inni grają już tyle lat, ale nie ma odpowiedzi. Opuszczam drużynę Tigers po 4 latach i tego mi będzie brakowało, tak jak mówiłem, w Kraków Tigers, tej rodziny, którą tutaj wszyscy tworzyliśmy, trenerów, zawodników, działaczy, całego sztabu, czy to szkoleniowego, czy medycznego, to naprawdę tysiące ludzi przewinęło się przez tą drużynę i każdy po prostu coś tutaj swojego zostawia. Tu bez emocji się nie da grać w tym i każdy, kto wychodzi koło mnie w defensywie, wie, że 100% musi dać z siebie, ja daję 100%, on też musi dać 100% i to po prostu tworzy ludzi braćmi, braćmi takimi nie krwi, ale braćmi po prostu na boisku i tego mi będzie najbardziej brakowało z Tigers. Przeżyłem takie chwile i poznałem tylu ludzi, tak fajnych ludzi, tak naprawdę moich dzisiejszych przyjaciół, których mam, najbliższych mi ludzi, że nigdy tego nie będę żałował. Żałuję może, że nie wiem, że nie wzmocniłem tego kolana jak powinienem, że nie dałem innych ochraniaczy, że nie wiem, na pewno nie żałuję, że grałem, bo to jest przeżycie, które tak naprawdę na zawsze pozostanie ślad w moim sercu i ja wiem, że wpoję to też mojemu synowi. Nigdy nie będę żałował, że grałem. Świetne czasy z kolegami z drużyny, to będzie trwać na zawsze. A kontuzje, te, które akurat ja poniosłem, tak jak mówię, to jest kwestia czasu, zanim się wszystko zagoi. Ale pamięci z wygranych, świetnych czasów, z wygranych, smutków i łez z przegranych, wycieczki na wyjazdy i te doświadczenia, które były przez te ostatnie 3 sezony, tego się nigdy nie zapomni. Przyjść na trening może każdy. To jest sport dla wszystkich, to na każdym plakacie wisi sport dla wszystkich. Wszyscy, czy jesteś mały, czy duży, gruby, chudy, przyjdź, spróbuj. I to jest prawda. Każdy może po prostu przyjść, każdy może spróbować. Tylko to jest to, co mówiłem. I to samo, co mówił ten Amerykanie. Jeżeli po tym treningu wrócisz do domu i na drugi dzień obudzisz się i będziesz czuł, że wszystko cię boli, że nie masz siły na nic, ale jeżeli będziesz wtedy tęsknił już za futbolem, za tą kolizją, za tym poziomem adrenaliny i tej intensywności tej gry, jeżeli już wtedy na ten drugi dzień po tym obiciu będziesz chciał wrócić, to znaczy, że to jest sport dla ciebie. Ja nigdy nie byłem super orłem w żadnej konkurencji fizycznej, czy w biegach, czy w skokach i wydaje mi się, że się odnalazłem w tym sporcie dlatego, że po prostu dawałem siebie wszystko, 100% zawsze.
You know what to do. Okay? Just get out, get after it. End of the day, it's been a good day for us. It's been a good day. In the far away fires, where the hills forever burn, at the feet of our heroes, we try hard to learn, but the lesson is lost there, in the smoke and the mud, that we are one flesh, one breath, one life, one blood. I stood by the river that ran red with shame. I stood in the killing fields where death had no name. I stood with my brothers and I waited flood, and we were one flesh, one breath, one life, one blood. The word team means to me that there's something bigger than I, and you put your team first, and all what you're trying to accomplish is never individual goals. It is accomplishment of team goals. Hopefully that everybody gives their best effort, that you aren't out on the field giving anything less but your best. So at the end of the game, whether you win or lose, everybody knows that you gave your best. And off the field, I think it's important to have that camaraderie off the field because sports is, I think, a great common denominator to allow people to bond together in a way that a lot of other things don't, because every game, if I can use the word, it's like going to war, and you have an opponent, and your objective is to win. So it is important to have that camaraderie, to know that if somebody makes a mistake, they're patting you on your back, not hollering at you.